Dzień dobry w nowym dniu. Witamy na moim kanale. Michał Witkowski, Filipiny. No, we don't have to Clean? no. No, no need. Tomorrow we go. It's Okay, no thank you very necessary. much for... You need water, baby? Ah, yeah. Yes. Dzisiaj wreszcie Kuya, pa yung mga pójdziemy na śniadanie. I pokażę wam, co jest na śniadaniu. Thank you. Salamat yan. Our room is very messy. Słuchajcie, chciał nam to sprzątać pokój, a powiedzieliśmy, że nie, bo jest zakaz palenia, a ja tam palę cały czas. Wiem, ham ze mnie i prostak. Dziękuję za komentarze w ogóle wszystkim. Już postaram się nie odnosić do... Ojej! Dzień dobry! Cześć Mati! Kiss tata kiss. Kiss tata. Mua. O. Mat śpi oczywiście piętro niżej. Tata, I sleep. Good? You sleep good? I sleep without the baby. O, a Bibi! A ty Bibi jest? No i idziemy na śniadanie. Go! Słuchajcie, więc chodźcie zobaczymy, co dają tutaj dobrego na śniadanie. Śniadania są ok, nie mogę narzekać. Ale za tą cenę ogólnie, no to hotel mógłby być lepszy. Więc tutaj będziemy się pożywiać. Słuchajcie. Proszę zasiąść. O! Nie, naprawdę fajny hotel. Można odpocząć. Chodź, pójdziemy zobaczyć, co mają tu do jedzenia. Tu mamy jak zwykle co rano, zobaczcie sobie, zupę z kurczaka, czyli rosół tak naprawdę, i bifsy. Mamy, o, jak ktoś chce naleśniki, to są, albo jajka, więc wszystko jest fajne. Chlebek jest. I powiem wam, że prawie codziennie jest co innego. Tu mamy toast brown, garlic fried rice, ale chyba się skończył. I ryż. Co tu mamy jeszcze? Tata? What is that? I think it's scrambled eggs with tocino, like that. A, okej. To idziemy jeszcze dalej. To jest dobre, a to... Good morning! Fried barbus. Okej. No spaghetti. Pork, takie kurcze małe paróweczki. Maybe it's chicken bread, this is good for Matt. O, mamy chlebek z bekonem i mamy beef stick. O, sushi mają, kurde, my favorite. Chyba dzisiaj jem na śniadanie sushi. No, biorę sushi i jem. To moje śniadanie. Ah, what you eat? Oho, Dobra, nie będę im przeszkadzał. Ja mam sushi. Słuchajcie, dorwałem pałeczki. Dostałem ginger, ale to nie taki ginger jak mamy w Polsce dają do, możesz kupić do sushi. Tu mamy takie kawałki po prostu pokrojonego. Spróbujmy tego sushi. Znalazłem pałeczkę. Dobra. Nie wiem, czy wiecie, jak się je, ale ja jem tak, że nakładam trochę wasabi, nakładam plaster tutaj ginger i zanurzam w sosie, albo polewam, w zależności co mam. I potem cały do buzi. Ay, gikulit ko. Ay! Saan ang mga turn mo? Good. Nie spodziewałem się, że będzie sushi. Ale tak jak widzieliście, śniadania są bardzo, bardzo podobne każdego dnia. Zawsze połowa rzeczy się powtarza. Dzisiaj akurat było nowością sushi, bo wczoraj i przedwczoraj nie widziałem. Ale to dalej jest na wysokim poziomie, te śniadania są moim zdaniem. Dobra, ja się zabieram do jedzenia. Miniemy się później. Dzisiaj trochę zwiedzamy tutaj też okolice Boracay. Jutro mamy sesję zdjęciową na Boracay z samego rana i będziemy powoli zabierać się na wyspę Iloilo, gdzie mamy spotkanie z takimi filipińskimi influencerami Rich and Cameron i tam gdzie będziemy, oni będą nas gościć, prawda? Jestem bardzo ciekawy, bo
zaprosili nas do siebie, żeby nie było. Wiecie jak to jest. Tak czytam wasze komentarze i wiem o tym, że większość influencerów nie spotka się z tobą i jak czegoś z tego nie będzie miała. Wiesz, jeśli masz większy zasięg albo podobny, to się spotkają, żeby była kolaboracja, tak? Ale jeśli jesteś szaraczkiem albo w ogóle zwykłą osobą, to po co mają się z tobą spotykać? A? Jeśli z tego nic nie mają. Tak to w Polsce wygląda i u Polaków. Według mnie. Napiszcie w komentarzu, co myślicie. Czy może jest inaczej? Słuchajcie, są śniadania do 10. Przed chwilą dwie miłe panie Filipinki przyszły nas poinformować, że jest ostatni dzwonek do zabrania czegoś ze śniadania, bo zamykają. Ale ja z zasady nie lubię marnować jedzenia i wszystko co sobie nałożę muszę zjeść. A nie wiem czy będę głodny dalej czy nie, więc najwyżej będę głodny. Dla dzieci idealny kurczaczek z panierką. Hindi ako sige pangutanan kung sa oras mag-breakfast yung siya nga 9 daw. Po wczorajszym island hopping czuję się, że jestem spalony, może tego nie widać na filmie, ale strasznie mnie słońce zjarało. No ale nic, mimo że Jelly mi wysmarowała 50. Dlatego jak jesteście na Filipinach, no to się smarujcie. Herbatka. To nie jest wódka z Red Bullem, to jest herbata. Idę potrenować, a później widzimy się na plaży. Zabieramy Mata dzisiaj na plac zabaw, żeby zrobić jakieś zakupy pamiątek. Mamy Jollibee. To taki odpowiednik, nie wiem, McDonalda. Nie ma tego w Europie. Jollibee. Może Playground jest. O! Niech zjedzą sobie Jollibee, bo głodni strasznie. Pokażę wam jak wygląda Jollibee. Oh, it's B. Jollibee. Oh, it's B with Jolly. Kolejne robimy zawody, ja nie zamawiam, zobaczymy czy się najem, tak jak wczoraj to było. Słuchajcie, przyjechał kurczak ze spaghetti, kurczak ze spaghetti i tam ryż z frytkami i kurczakiem. Bardzo ładnie. Bon appetit. Ja nie wiem, na diecie jestem. Dieta MZ, jakby się ktoś pytał. Taka niezdrowa. Mniej żreć. Zawsze mi się wydawało, że Jollibee jest dla dzieci. Ale tak po dłuższym przemyśleniu słodkie spaghetti i ogólnie jedzenie dla dzieci. Ale tylko my tam byliśmy i zero dzieci w całym Jollibee. Ogólnie smaczne, ale mogliby dodawać coś ostrego. Słuchajcie, właśnie moje dziecko z placu zabaw wyrzucili, bo podobno skończył mu się czas. Aż pójdę się zapytać, what time he start? O której on zaczął? Dzień dobry. Good evening. I have question. What time start my son play here? 5:50. What? How much? 5:50. Five- 5:50 p.m. Ah, okay. Because They just left. yes, he left, but my nanny say you tell to he left. He is left. Okay. Because I checked the time and I know it's what time start. Thank you. Have a nice evening. He went massage Maybe. earlier. Yeah, I know, but tomorrow we go back. Where you went, sir? Somewhere on the beach. Okay, Bibi. Oczywiście ten. Bibi źle powiedziała. To musimy ciśnienie podnosić. Witajcie w nowym dniu. Słuchajcie, Michał Jutkowski, Filipiny. Z tej strony. To jest nasz ostatni dzień na Boracay. Jelly zamówiła dla nas sesję zdjęciową za 7500 peso dokładnie. No i chyba należy się podsumowanie samego Boracay. Oczywiście uważam, że to jest obowiązkowe miejsce, jeśli chodzi o zwiedzanie Filipin. Bardzo ładnie jest, ale drogo, drożej niż w Polsce, pamiętajcie. Przygotujcie się, że głupia pizza będziecie płacić za nią 600, 700. Można zjeść tanio oczywiście, ale trzeba szukać. Fotograf przyjechał do nas do hotelu i będziemy tutaj naokoło hotelu i na plaży zdjęcia. Więc ja się tam do nich zabieram. Jak coś się uda nagrać, to
to nagram. No i dzisiaj już opuszczamy Boracay i jedziemy, wracamy powoli. Jedziemy najpierw do San Jose na wyspie Iloilo i potem wracamy do Colipapa i za 2 dni są urodziny mojego syna, więc już wynająłem hotelik mały i w którym już byliśmy parę razy, Camayan, bardzo fajny. I tort zamówiliśmy wszystko, więc będzie imprezka mała, taka półfilipińska, no bo mój syn jest półfilipińczykiem. Jest 7 rano, panie i panowie, a tak wygląda nasz hotel z samego rana. O, tam są, na plaży. Ładne te Boracay, ale ja nie lubię po prostu takich ruchliwych miejsc. Jeszcze planuję odwiedzić City Hall, Bohol na tym wyjeździe. Jako że mamy samochód i lubię jeździć samochodem, to trochę pozwiedzamy. Problem tylko z tymi transportami, promami tutaj na Filipinach, bo nie ma informacji tak online, jakbyście chcieli dostać. Żeby była, wiecie, jeden port, informacja kiedy wypływają, aktualna. A tam nic, no jak nie przyjedziesz, się nie zapytasz, to się nie dowiesz najczęściej. Czasami się dzwoni, wtedy może coś wiedzą. Ale wiecie jak to jest. Zobaczcie tą plażę z samego rana. To bardzo ładnie wygląda. Już widzę, że posprzątali ją. Jeszcze takiego przepływu maksymalnego nie ma, ale ładnie to wygląda. O, a tam trenują. Ale słońce grzeje, po prostu niesamowicie. A jest 7 rano. Rzadko wstaję o tej godzinie, zwłaszcza na wakacjach. She have photoshoot now. With your shoes? Oh, there's her shoes on background. Lily? Good morning! Wow! Klap, klap, klap! Dobra, słuchajcie chłopaki. I dziewczyny oczywiście, kobiety. Zaczynamy sesję zdjęciową. Będziecie widzieć pewnie nasze zdjęcia gdzieś tam na Instagramie albo jakimś innym portalu społecznościowym. Podróż na Boracay dobiega powoli końca. Wracamy, jedziemy do portu. Naprawdę jesteśmy zadowoleni z hotelu. Sprawdzili, jeszcze znaleźli jedną rzecz przed wymeldowaniem i nam oddali ubrania jakieś, co tam zawieruszyły się. Nie mogę narzekać na ten hotel, naprawdę. Szczegóły typu wolny internet, to jest szczególnie, naprawdę. Najlepszy hotel jak na razie na... It's the best hotel in the Philippines what we've been, yes? Yes. Yeah. I najdroższy. And most expensive. Tak. W tym przypadku jakość idzie z ceną, prawda? Sorry za trzęsienie, jedziemy tricyklem do portu, potem dostajemy się pod nasz samochód i będzie wreszcie normalnie. Jednak ja jestem uzależniony od samochodu, naprawdę. I lubię jeździć i lubię jednak wygodę, to że mogę w każdej chwili się przemieszczać. A i w ogóle tutaj jedziemy, zaraz wam pokażę. Tu jest taka dyskoteka. Oczywiście teraz jest zamknięta. Albo już przejechaliśmy? Nie wiem, zaraz zobaczymy. A, jest. Tutaj jak chcecie się pobawić, to jest chyba największa dyskoteka Galaxy na wyspie. O, tutaj. Galaxy Club. Jesteśmy w porcie na Boracay. Wracamy do Caticlan, do naszego samochodziku. Tak to wygląda. Bardzo podobnie do tego, który jest w Caticlan. Ale przynajmniej albo dzisiaj, albo w ogóle tu jest mniej ludzi. Tak jakby więcej przyjeżdżało na Boracay niż wracało. No i większość tutaj ludzi przyjeżdża samolotem, raczej nie samochodem. Wiecie, jak mamy bagaże, dużo bagaży, to bierzemy takiego konika, który wszystko załatwia i nas prowadzi za rączkę za, nie wiem, 150 peso, 15 zł i macie dużo szybciej i nie musicie się zastanawiać co, gdzie i jak. Naprawdę. I jeszcze bagaże wasze weźmie. Bardzo, bardzo polecam. Wiadomo, często tego nie używałem na lotnisku, no bo wiedziałem gdzie, co i jak, ale jak jestem w pierwszym miejscu, no to warto z takim pójść. Odpaliłem swojego Everesta, samochód Forda zdalnie. Zobaczymy, czy będzie schłodzone jak przyjedziemy. Mamy jeszcze jakieś 15 minut samochodu i
podobno się odpali dostalnie. Mamy informację, że się wyłączy za 15 albo 30 minut, w zależności jak sobie ustawię. No jestem w szoku. Skąd on bierze internet? Musi mieć jakąś kartę wbudowaną, prawda? Ale nie płacę żadnego abonamentu co roku. Więc I'm shocked. Zaraz zobaczymy, czy będzie chodził, czy nie. Słuchajcie, przyjechaliśmy tricyklem i zobaczcie, samochód chodzi. To jest super! Wchodzisz do schłodzonego samochodu albo ogrzanego w zimę. Jest? Naprawdę fajnie. Dobra, my się pakujemy. Muszę tutaj zrobić porządek z tymi gratami i jedziemy do San Jose spotkać się z znajomymi. Słuchajcie, dostaliśmy jeszcze takie coś. O, zobaczcie sobie. I put it Welcome here. Dudkowski family. Have a wonderful stay in Golden Salakot Hotel. A, i jeśli chodzi o kontakty, no to są te all-in-one, czyli amerykańskie, europejskie, zobaczcie sobie. Nasze też pasują. To jest ważne, bo często w hotelach nie ma, prawda? Spójrzcie sobie. O, tutaj wchodzą. Czemu dziura jest, wam nie powiem. Goście poszedliśmy kolację. Tu macie jedzonko, jak wygląda. Miam, miam. And our cake, but we don't see, we eat most of the cake. Yeah, yes. Wait for us. Matt, go to Bibi. Ate Bibi. Go to Bibi. Okay, come on, we go here. Wow, look. Słuchajcie, Lily przyszła i od razu padła. She don't want light. A, i to jest w ogóle kolejny pokój. My wróciliśmy ze spotkania właśnie ze znajomymi i zabieramy się do spania. Widzimy się rano, słuchajcie. Nie ma tu nic ciekawego więcej do powiedzenia, poza tym, że internet chodzi słabo w tym hotelu. Ale poza tym fajnie. Fajnie poznać nowych ludzi, miłych i normalnych, bym powiedział. Cześć. Witajcie w nowym dniu. Dzień dobry wszystkim. Słuchajcie, my już wstaliśmy 4 godziny temu i właśnie skończyliśmy jazdę 3-godzinną do portu niedaleko Iloilo. I nasza wycieczka, jeśli chodzi o Iloilo i Boracay, powoli dobiega końca. Jeśli chodzi o samą wyspę Iloilo, no to wschód wyspy, drogi są bardzo ładne, południe rozkopane i robią drogi, i zachód troszeczkę gorszy, ale i tak da się jeździć. Co prawda przejrzyłem się troszeczkę z dzisiejszą podróżą, myślałem, że 1,5 godziny będziemy jechać 100 km, a jechaliśmy prawie 3. Czekamy teraz, no zobaczcie sobie, w porcie dziewczyny poszły załatwiać dokumenty. Pamiętajcie, żeby jak macie samochód, to potrzebujecie ORCR samochodu, prawo jazdy, no i jakiś dokument, prawda, jak chcecie używać portu. No i w cenie oczywiście biletu za samochód są 2 osoby, prawda, za dodatkowe trzeba płacić. Wracamy na Negros, mamy jeszcze dzisiaj przed sobą, kurde, strasznie dużo, jest godzina 13, mamy tak, 1,5 godziny promu i jakieś 4 godziny jazdy, czyli 5,5 godziny do Kolipapa. I musimy przygotować, bo jutro są urodziny tego tam śpiocham na dole. O, Matt śpi. I robimy mu urodziny niedaleko Bajawan, w takim hoteliku Kamayan Paradise. Bardzo fajny, byliśmy tam wiele razy, ale dla dzieci jest naprawdę fajny. Jest zjeżdżalnia, jest coś tam, jest jacuzzi, jakaś tam jaskinia. Nie wiem, czy widzieliście, ale już było gdzieś u mnie na blogu. Zobaczcie jeszcze raz za parę dni. Wczoraj nie dokręciłem, no to widzieliście, spotkaliśmy się z taką parą filipińsko-brytyjską. Oni są dosyć znani tak samo tutaj na Filipinach. Wypiłem wódkę z Anglikiem, jak to się mówi. I mimo mojej strasznej angielszczyzny się dogadywaliśmy bardzo dobrze. Może dlatego, że piliśmy Smirnoff. No to tak. A dziewczyny sobie porobiły TikToki. Dziewczyny poszły i długo nie wracają. A Lili i Matt się powoli budzą. Całą drogę przespali 3,5, no prawie 3 godziny. Nie 3,5. Nie policzyłem tego, że dzisiaj piątek.
Uy, Hello. ngalan deh. Ngalan ni resibo pila ang samen. Imong ngalan Ako ngalan. Jerlyn Dudkowski. Jerlyn. O, Jerlyn. Ngagot. J nga Jar. Słuchajcie, stres, bo tutaj na milimetry się ładujemy do tego promu i powiem wam, że nie wycyrkulowałem. Dzisiaj jest piątek i po prostu byliśmy stage 2, byliśmy na drugim tym i zobaczcie, te wszystkie samochody czekają. Wiele godzin, żeby przejechać z wyspy Iloilo do Negros. Nam się udało, bo daliśmy łapówkę. Takie są Filipiny, prawda? Jesteśmy ostatnim samochodem tak naprawdę. Tutaj już jest wyjazd z tego. Ale dostaliśmy prikaz, że możemy tak zrobić, ale nie możemy wychodzić z samochodu. No i transport nas kosztował chyba 2,5 tysiąca peso za całość, ze wszystkim. No ale na szczęście uda nam się, spóźnieni. Jeszcze dużą barką, więc będziemy płynąć pewnie z 2 godziny, a nie 1,5 godziny jak wcześniej. Więc uważajcie na podróże w piątek. Jest po prostu tragedia. Wszyscy walą oknami, drzwiami na promy, żeby się przedostać z wyspy na wyspę. Kurde, ciężka robota pracować na takim promie. Praktycznie na centymetry. Z tyłu na odległość, nie wiem, 3-4 palców jesteśmy do ciężarówki przyklejeni. Nie lubię podróżować promami, uznałem, że to jest za bardzo niebezpieczne. A te ciężarówki tutaj tak się ślizgają po tym, że widzicie te liny, to one są po to, żeby się samochody nie ślizgały. Pierwszy raz zabronili nam wychodzić z samochodu, nawet nie ma jak. Płyniemy i każą nam jechać, to jedziemy. Widzimy się na Negros już. Wait, kuya. A mamy w ogóle piknik, jak widzicie tutaj. Ryż kupiliśmy i jakieś mięso z kością, nie, tłuszcz z kością raczej, filipińskie, więc zjadłem tylko ryż. A i taki ja mówię, how? You give me only fat and bones. Dopływamy. Po 2,5 godzinie ten duży prom tak długo płynął. Więc chciałem wam powiedzieć, że dopiero, popatrzcie się, 200 km, 5 godzin prawie jazdy. Tragedia. Nie to, żebym narzekał, ale no, takie są tutaj realia. Przyjedziemy w środku nocy. Źle wykalkulowałem i to moja wina. Powinniśmy wyjechać o 6 rano. Albo zrobić jeden stop, ale ze względu na urodzinę Maty nie mogliśmy. Więc patrzcie, dopływamy. Policja już czeka. Słuchajcie, dojechaliśmy, jest godzina po 10:30 i powiem wam, że nie polecam nikomu jazdy po nocy. Zamiast szybciej, to się jedzie wolniej. O, good evening. Tutaj Papa Jerlyn help us. I'm the last one. Zobaczcie na tą rzekę tam. Ta rzeka tutaj przybrała tyle, że się prawie wylewa. O, kury atakują. No dobra. Wszystko jest ok chyba. Nie wiem. What happened? Dobra. Do zobaczenia rano.